Lekcja 1. Zdrowe nawyki. Czy ostatnio jesz więcej owoców i warzyw? Tak, mam. Zauważyłem dużą różnicę w poziomie energii, odkąd zacząłem. Wspaniale to usłyszeć. Jakie zmiany zauważyłeś? Czuję się bardziej czujny w ciągu dnia, a po południu nie jestem tak zmęczony. To jest niesamowite. To niesamowite, jak małe zmiany mogą mieć tak duży wpływ. Zdecydowanie. Spałem też lepiej, co jest ogromnym bonusem. Wygląda na to, że naprawdę czerpiesz z tego korzyści. Jaki jest teraz twój ulubiony owoc lub warzywo? Uwielbiam awokado i szpinak. Są tak wszechstronne i pożywne. Będę musiał spróbować. Dzięki za inspirację. Lekcja 2. Obawy wizowe. Jestem trochę zdenerwowany lotem połączeniowym i procesem wizowym. Co jeśli nastąpi opóźnienie? Nie martw się. Zwykle przetwarzają wizy dość szybko podczas przerw. Naprawdę, nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc nie wiem, czego się spodziewać. Jest to powszechne dla międzynarodowych podróżników. Personel linii lotniczych poprowadzi cię przez to. To ulga. Po prostu nie chcę przegapić następnego lotu z powodu papierkowej roboty. Dopóki masz gotowe wszystkie dokumenty, powinno to przebiegać gładko. Dokładnie sprawdzę wszystko, zanim wyjdę. Dzięki za uspokojenie moich nerwów. Nie ma problemu. Bezpieczne podróże i ciesz się podróżą. Będę. Trzymając kciuki, wszystko idzie zgodnie z planem. Lekcja 3. Bezpieczeństwo podróży. Czy rozważałeś jakieś środki bezpieczeństwa podczas naszej nadchodzącej podróży? Tak, myślałem o tym. Zawsze dobrze jest być przygotowanym, zwłaszcza podczas podróży z innymi podróżnikami. Zdecydowanie. Myślałem, że powinniśmy zachować kopię naszych paszportów i ważnych dokumentów. To mądry pomysł. Na wszelki wypadek spakuję też małą apteczkę. Dobry telefon. A co z pozostaniem w kontakcie? Czy powinniśmy dostać lokalną kartę SIM? Tak, jest to niezbędne w nawigacji i sytuacjach awaryjnych. Zbadam najlepsze opcje. Powinniśmy również uzgodnić miejsce spotkania na wypadek, gdybyśmy się rozdzielili. Absolutnie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, zwłaszcza w nieznanych miejscach. Czuję się lepiej, wiedząc, że jesteśmy na tej samej stronie. Uczyńmy tę podróż zarówno zabawną, jak i bezpieczną. Lekcja 4. Dziedzictwo Befun. Czy wiesz, że przez kilka lat Befun poświęcił się leczeniu chorych na gruźlicę? Tak, czytałem o tym. To niesamowite, jak bardzo przyczynił się do medycyny w tym czasie. Był naprawdę oddany. Gruźlica była wówczas tak powszechnym problemem. To inspirujące, jak wykorzystał swoje umiejętności, aby pomóc tak wielu ludziom, nawet w trudnych warunkach. Jego praca położyła podwaliny pod nowoczesne zabiegi. Dużo mu zawdzięczamy. Absolutnie. Ważne jest, aby pamiętać postacie takie jak on, które zrobiły taką różnicę. Ciekawe, czy są jakieś książki lub filmy dokumentalne o jego życiu. Prawdopodobnie są. Powinniśmy się temu przyjrzeć i dowiedzieć się więcej o jego podróży. To świetny pomysł. Jego historia zasługuje na dzielenie się i zapamiętanie.
Lekcja 5. Podróż Pocahhontasa. Czy wiesz, że Pocahontas pozostał przyjacielem kolonii, a nawet poślubił żona Rolfea, jednego z osadników? Tak, pamiętam, jak to czytałem. Odegrała tak znaczącą rolę w łączeniu kultur. To fascynujące, jak podróżowała do Anglii w 1616 roku. Czy możesz sobie wyobrazić, jak to było dla niej? To musiało być przytłaczające, ale także niesamowite doświadczenie. Była symbolem pokoju i zrozumienia w burzliwym czasie. Jej historia przypomina znaczenie empatii i więzi. Zastanawiam się, jak jej życie mogłoby wyglądać inaczej, gdyby nie podjęła tych kroków. Trudno powiedzieć, ale jej dziedzictwo nadal inspiruje ludzi nawet dzisiaj. Absolutnie. Jest prawdziwą postacią historyczną wartą zapamiętania. Lekcja 6. Przygody na wyspie. Jak myślisz, jakie działania powinniśmy zrobić, kiedy tam dotrzemy? Absolutnie nurkowanie z rurką i nurkowanie. Podwodny świat powinien być niesamowity. To brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem spróbować nurkowania. To obowiązkowa pozycja. Rafy koralowe i życie morskie zapierają dech w piersiach. A co z innymi działaniami? Czy są szlaki turystyczne lub miejsca kulturalne? Tak, istnieje wiele opcji. Możemy odkryć historię wyspy i naturalne piękno. Ta podróż będzie pełna przygód. Nie mogę się doczekać. To samo tutaj. Zróbmy listę, abyśmy niczego nie przegapili. Świetny pomysł. To będzie niezapomniane. Lekcja 7. Prognoza deszczowa. Myślisz, że deszcz potrwa długo. Prognoza nie zawsze jest dokładna. Trudno powiedzieć. Może się wyjaśnić do popołudnia, ale powinniśmy być przygotowani na wszelki wypadek. Małem nadzieję spędzić dzień na świeżym powietrzu. Może znajdziemy zajęcia po mieścieniach jako kopię zapasową. To dobry plan. W pobliżu znajduje się muzeum, które moglibyśmy odwiedzić, jeśli się nie skończy. Słyszałem wspaniałe rzeczy o tym miejscu. To może być miła zmiana tempa. Dokładnie. Nadal możemy maksymalnie wykorzystać dzień, deszcz lub błysk. Masz rację. Elastyczność jest kluczowa, gdzie pogoda nie współpracuje. Miej oko na niebo i zdecydujmy, jak idziemy. Brzmi dobrze. Tak czy inaczej, to będzie fajny dzień. Lekcja 8. Problemy techniczne. Oczywiście. Co wydaje się być problemem? Nie mogę go otworzyć. Próbowałem zwykłych metod, ale nic nie działa. To frustrujące. Czy sprawdziłeś, czy jest aktualizacja lub usterka? Tak, zrobiłem to. Wszystko wydaje się aktualne, ale nadal nie reaguje. Może ponowne uruchomienie urządzenia może pomóc. Czasami rozwiązuje to problem. Spróbuję. Dzięki za sugestie. Nie ma problemu. Jeśli to nie zadziała, możemy sprawdzić kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów. Doceniam Twoją pomoc. Technologia czasami może być tak trudna. Naprawdę może. Zastanówmy się nad tym razem. Lekcja 9. Ekologiczna żywność.
Czy słyszałeś o gospodarstwach produkujących ekologicznie czystą żywność najwyższej jakości? Tak, myślę, że powinni wysyłać swoje produkty do szkół i programów dla dzieci. To fantastyczny pomysł. Promuje zdrowe odżywianie od najmłodszych lat. Dokładnie. Dzieci skorzystałyby na świeżych, pożywnych posiłkach. Może również nauczyć ich zrównoważonego rozwoju i skąd pochodzi ich żywność. To taka ważna lekcja. Jest to korzystne dla wszystkich. Mam nadzieję, że więcej gospodarstw i szkół zacznie współpracować przy takich inicjatywach. Ja też. To krok w kierunku zdrowszej przyszłości dla następnego pokolenia. Absolutnie. Małe zmiany mogą mieć duży wpływ. Lekcja 10. Chaos gotowania. Chyba tak. Tak, odpowiedziałem. Najpierw mama każe mi wyciągnąć rzeczy do gotowania, więc w mikserii? Czekaj, co się stało potem? Czy wszystko poszło gładko? Nie do końca. Przypadkowo rozlałem wszędzie mąkę i był bałagan. Och nie, ale to część zabawy, prawda? Gotowanie to zawsze przygoda. Prawda? W końcu się z tego śmialiśmy i jak najlepiej wykorzystaliśmy sytuację. To jest duch. Czy ostatnie danie wyszło w porządku? Zaskakująco. Tak, było pyszne, pomimo chaosu. Widzisz, czasami najgorsze chwile prowadzą do najlepszych wspomnień. Masz rację. Nigdy nie zapomnę tego dnia w kuchni. Lekcja 11. Zagubieni i odnalezieni. Dobra, dam ci znać, jeśli znajdziemy portfel pasujący do tego opisu. Dziękuję bardzo. Cały dzień wycofuję kroki, ale jak dotąd nie mam szczęścia. Nie martw się, dołożymy wszelkich starań, aby go zlokalizować. Czy możesz potwierdzić kolor i wszelkie charakterystyczne cechy? To brązowy skórzany portfel z małym zadrapaniem z przodu. Ma też wygrawerowane moje inicjały. Mam to. Będziemy pilnować i sprawdzać nasze zagubione i znalezione zapisy. Naprawdę doceniam Twoją pomoc. W środku znajduje się kilka ważnych dokumentów. Rozumiemy, jak stresujące może to być. Skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek aktualizacje. Jeszcze raz dziękuję. Trzymam kciuki. Wkrótce się pojawi. W ogóle nie ma problemu. Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Lekcja 12. Odkrywanie szlaku czarownic. To brzmi zabawnie. Szlak czarownic. Myślę o zwiedzaniu pobliskiego szlaku w ten weekend. Szlak czarownic jest fascynujący. Jest pełen historii i upiornych legend. Naprawdę, nie wiedziałem, że ma taką historię. Jaka jest najciekawsza część? Wzdłuż szlaku znajdują się stare znaczniki, które opowiadają historię o procesach czarownic sprzed wieków. To intrygujące. Uwielbiam szlaki, które mają sobie element historyczny. Zdecydowanie powinieneś to sprawdzić. Po prostu przynieś dobrą parę butów i może latarkę. Latarkę. Czy jest tak ciemno? Niektóre części są zacienione, co dodaje atmosfery. Poczujesz się, jakbyś cofał się w czasie. Teraz jestem jeszcze bardziej podekscytowany. Dzięki za wskazówki.
Lekcja 13. Zachowaj motywację. Zapamiętam to. Czy masz jakieś sugestie, jak zachować motywację podczas procesu? Absolutnie. Wyznaczanie małych, osiągalnych celów może mieć duże znaczenie. To ma sens. Rozbicie go na mniejsze kroki wydaje się mniej przytłaczające. Dokładnie. I nie zapomnij świętować swoich postępów, bez względu na to, jak małe. Podoba mi się ten pomysł. Łatwo jest skupić się na celu końcowym i zapomnieć o małych wygranych. Znajdź też rutynę, która ci odpowiada i trzymaj się jej. Spójność jest kluczowa. Spróbuję tego. A co z tym, gdy trafisz trudną skalę? Zrób sobie przerwę, ale nie poddawaj się. Czasami odsunięcie się na chwilę pomaga wrócić silniejszym. Dzięki za radę. Teraz czuję się bardziej przygotowany do rozwiązania tego problemu. Lekcja 14. Prawa oskarżonych. Prawa oskarżonych w krajach anglojęzycznych są dość wyczerpujące. Tak, są. Każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu i zastępstwa prawnego. Ważne jest, aby zapewnić sprawiedliwość przy jednoczesnym ochronie praw jednostki. Dokładnie. Domniemanie niewinności do momentu udowodnienia winy jest kamieniem węgielnym systemu prawnego. Słyszałem o prawie do milczenia. Jak to działa w praktyce? Oznacza to, że nie musisz odpowiadać na pytania, które mogą cię oskarżyć. To kluczowa ochrona. To fascynujące. To niesamowite, jak te prawa ewoluowały w czasie. Zostały zaprojektowane tak, aby zrównoważyć siłę między państwem a jednostką. Jest to system, który dąży do uczciwości, nawet jeśli nie jest doskonały. Lekcja 15. Nowy pokój. Czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić? Mam nadzieję, że wkrótce będzie gotowy nowy pokój. Wspaniale to usłyszeć. Może zaczniemy planować, jak go ozdobić. Myślałem o tym samym. Świeża warstwa farby zrobiłaby dużą różnicę. Zdecydowanie. Jakiego koloru myślałeś? Coś jasnego i wesołego. Może jasno-niebieski lub miękki zielony. Coś uspokajającego, ale zachęcającego. Uwielbiam ten pomysł. Moglibyśmy dodać kilka roślin, aby nadać naturalny akcent. Idealny. Po zakończeniu poczuję się jak zupełnie nowa przestrzeń. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Zróbmy z niego przytulny i funkcjonalny obszar. Zgodziłem się. To będzie zabawny projekt. Lekcja 16. Podróż autora tekstów. Został biznesmenem i przez pewien czas pracował jako księgowy, ale cały swój wolny czas spędzał na pisaniu piosenek. To niesamowite. To inspirujące, jak zrównoważył swoją pasję z codzienną pracą. Prawda pokazuje, jak poświęcenie może prowadzić do niesamowitych osiągnięć. Czy wiesz, czy któraś z jego piosenek stała się sławna? Tak, kilku z nich to zrobiło. Wlał swoje serce w swoją muzykę i to się opłaciło. To przypomnienie, aby nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń, bez względu na to, jak pracowite jest życie. Absolutnie. Jego historia jest świadectwem siły wytrwałości. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek wyobrażał sobie, jak daleko posunie się jego muzyka. Prawdopodobnie nie,
ale to jest piękno podążania za swoją pasją. Lekcja 17. Dziedzictwo Carvera. Carver opracował również nową odmianę bawełny. Otrzymał wiele nagród za swój wkład. To niesamowite. Jego praca musiała mieć ogromny wpływ na rolnictwo. To zrobiło. Był pionierem w znajdowaniu nowych zastosowań upraw i doskonaleniu technik rolniczych. Słyszałem o jego pracy z orzeszkami ziemnymi. Czy to też była część jego badań? Tak, odkrył setki zastosowań orzeszków ziemnych, od żywności po produkty przemysłowe. Jego zaangażowanie w naukę i pomaganie innym jest naprawdę inspirujące. Wierzył w wykorzystanie wiedzy, aby uczynić świat lepszym miejscem. To niesamowite, jak praca jednej osoby może mieć tak trwały wpływ. Jego dziedzictwo nadal inspiruje naukowców i rolników. Lekcja 18. Kolacja Patlak. Co o tym myślisz? Jestem całkiem otwarty na wszystko. Może moglibyśmy zrobić kolację w stylu patlak. To świetny pomysł. Każdy może przynieść swoje ulubione danie, a my będziemy mieli różnorodne jedzenie. Dokładnie. Zdejmuje presję jednej osoby, aby wszystko ugotować. Ponadto jest to świetny sposób na wypróbowanie nowych przepisów i dzielenie się naszymi ulubionymi. Przyniosę moją słynną lasagne. A co z tobą? Zrobię deser, może ciasto czekoladowe lub ciasteczka. Brzmi pysznie. Powinniśmy zaprosić jeszcze kilku przyjaciół, aby uczynić z niej prawdziwą ucztę. Zgodziłem się. Im więcej, tym wesoło. Ustalmy datę i zacznijmy planować. To będzie świetna zabawa. Nie mogę się doczekać. Lekcja 19. Wizualizacje wyników. Używanie wizualizacji w celu wsparcia wyników to dobry pomysł. Wykresy lub wykresy mogą sprawić, że dane będą jaśniejsze. Absolutnie. Wizualizacje pomagają ludziom łatwiej zrozumieć złożone informacje. Czy uważasz, że powinniśmy uwzględnić wykresy kołowe lub wykresy słupkowe? Oba mogą działać, w zależności od danych. Wykresy kołowe świetnie nadają się do wartości procentowych, a wykresy słupkowe do porównań. To ma sens. Powinniśmy również dodać trochę koloru, aby był bardziej wciągający. Dobry punkt. Dobrze zaprojektowana prezentacja może naprawdę przyciągnąć uwagę publiczności. Najpierw zbierzmy wszystkie dane, a następnie zdecydujmy, które wizualizacje działają najlepiej. Zgodziłem się. To sprawi, że nasze odkrycia będą znacznie bardziej wpływowe. Cieszę się, że widzę, jak to wszystko się łączy. Lekcja 20. Budowanie domu preriowego. Zbudował swój dom na prerii z Bali, które wyciągnął z dna potoku. To imponujące. Musiało to wymagać dużo ciężkiej pracy i determinacji. To zrobiło. Pomógł mu jeden z pobliskich osadników. Zbudowali te stajnie z Bali. To niesamowite, jak społeczności połączyły się wtedy, aby sobie nawzajem pomagać. Tak, to był czas, kiedy ludzie polegali na sobie nawzajem, aby przetrwać i rozwijać się. Nie wyobrażam sobie, jak trudne musiało być zbudowanie wszystkiego od zera. To świadectwo ich odporności i zaradności. Takie historie przypominają nam o znaczeniu pracy zespołowej i wytrwałości. Absolutnie. Zbudowali coś więcej niż tylko domy. Zbudowali dziedzictwo. Lekcja 21. Plany wędrówek.
Słyszałem, że kochasz wędrówki. Szukałem kogoś, z kim mógłbym odkrywać szlaki. To świetnie. Chciałem zaplanować wycieczkę, ale nie miałem z kim pojechać. Zdecydowanie powinniśmy wymienić numery i wkrótce coś zorganizować. Podoba mi się to. W pobliżu jest piękny szlak, który chciałem spróbować. Idealne. Możemy zacząć od tego, a następnie zaplanować dłuższe podróże, jeśli pójdzie dobrze. Brzmi jak plan. Przyniosę też aparat. Widoki mają być niesamowite. Spakuję przekąski i wodę. Zrobimy z tego dzień. To będzie świetna zabawa. Już nie mogę się doczekać. Ja też. Niech to się stanie wkrótce. Lekcja 22. Problemy techniczne. Czy twoje urządzenie działa? Może powinieneś zacząć i spróbować ponownie. Już tego próbowałem, ale nadal nie odpowie. To takie frustrujące. Czy sprawdziłeś, czy jest aktualizacja lub usterka powodująca problem? Tak, zrobiłem to. Wszystko wydaje się aktualne, ale nadal nie działa poprawnie. Może ponowne uruchomienie może pomóc. Czasami rozwiązuje to problem. Spróbuję. Dzięki za sugestie. Nie ma problemu. Jeśli to nie zadziała, możemy wyszukać kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów online. Doceniam Twoją pomoc. Technologia czasami może być tak trudna. Naprawdę może. Zastanówmy się nad tym razem. Lekcja 23. Nauka nowych umiejętności. Ostatnio brałem udział w kursach programowania i fotografii. To był świetny sposób na naukę nowych umiejętności. To interesujące. Ja też próbowałam fotografować, ale wciąż jestem początkującym. Chodzi o praktykę. Im więcej to zrobisz, tym lepiej będziesz. Prawda. Eksperymentowałem z różnymi kątami i oświetleniem. To najlepszy sposób na naukę. Kodowanie było dla mnie trudne, ale satysfakcjonujące. Zawsze chciałem spróbować kodowania. Może wkrótce zapisuję się na kurs. Powinieneś. To cenna umiejętność, a dostępnych jest tak wiele zasobów. Dzięki za zachętę. Przyjrzę się temu. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz wskazówek, aby rozpocząć. Lekcja 24. Odkrywanie stylu. Odkryłem swój własny, niepowtarzalny styl poprzez próby i błędy. To była fajna podróż. To świetnie. Znalezienie swojego stylu może być tak satysfakcjonującym doświadczeniem. Naprawdę jest. Eksperymentowałem z różnymi wyglądami i wreszcie znalazłem to, co wydaje się słuszne. Nadal badam swoje. Czasami mam wrażenie, że jestem wszędzie. To część procesu. W końcu zawęzisz go do tego, co najbardziej ci odpowiada. Mam nadzieję, że tak. Inspirujące jest usłyszeć, jak to wymyśliłeś. Po prostu próbuj nowych rzeczy. Dowiesz się o tym, jak go znajdziesz. Dzięki za radę. Będę eksperymentować i zobaczyć, dokąd mnie to zaprowadzi. Masz to. Styl polega na wyrażaniu siebie. Lekcja 25. Rośliny i nastrój. Dodanie roślin do pokoju to dobra decyzja.
Poprawiają również nastrój i zmniejszają poziom stresu. Też to słyszałem. Sprawiają, że przestrzeń wydaje się bardziej żywa i przyjazna. Dokładnie. Zauważyłem różnicę w mojej energii, odkąd dodałem kilka do mojej przestrzeni roboczej. Jakie masz rośliny? Myślę o zakupie czegoś łatwego w utrzymaniu. Mam roślinę węża i potos. Oba są łatwe w pielęgnacji i rozwijają się po mieszczeniach. Te brzmią idealnie. Zacznę od jednego i zobaczę, jak to pójdzie. Świetny pomysł. Pokochasz, jak rozjaśniają pokój. Jestem podekscytowany, że mogę spróbować. Dzięki za sugestie. W każdej chwili. Daj mi znać, jak to działa dla ciebie. Lekcja 26. Miłość do książek. Książki lubię odkąd byłam mała. Moja mama mówi, że czytanie to dobry nawyk. To cudowne. Czytanie ma wiele zalet, zwłaszcza dla umysłu. To mój ulubiony sposób na relaks i ucieczkę do różnych światów. Masz ulubiony gatunek lub autora. Uwielbiam powieści tajemnicze. Agatha Christie jest jedną z moich ulubionych. Bardziej interesuje się fikcją historyczną. Fascynujące jest poznanie różnych okresów czasowych. To też świetny gatunek. Może uda nam się kiedyś zamienić książki. Podoba mi się to. Zawsze fajnie jest dzielić się rekomendacjami. Zróbmy z tego zwykła rzecz. Czytanie jest lepsze, gdy można o tym porozmawiać z kimś. Lekcja 27. Badanie uniwersytetów. Czy zdecydowałeś się już na uniwersytet? Jeszcze nie, ale badałem różne uniwersytety i porównuję ich programy. To mądre podejście. Czego szukasz w programie? Chcę czegoś, co oferuje praktyczne doświadczenie i ma silną reputację w mojej dziedzinie. To są ważne czynniki. Odwiedziłeś jakieś kampusy? Jeszcze nie, ale planuję wkrótce zaplanować wycieczki. Pomoże ci to poczuć środowisko. To wielka decyzja. Naprawdę jest. Chcę mieć pewność, że wybieram odpowiednie miejsce dla siebie. Robisz wszystkie właściwe rzeczy. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz porady. Lekcja 28. Wykorzystanie tego w pełni. Dobrze wiedzieć, jakieś wskazówki, jak najlepiej to wykorzystać. Zdecydowanie. Zacznij od ustalenia jasnych celów i podzielenia ich na mniejsze kroki. To ma sens. Łatwiej jest w ten sposób pozostać skupionym. Skorzystaj również ze wszystkich dostępnych zasobów. Nie bój się prosić o pomoc. Dobry punkt. Upewnię się, że wykorzystam wszystko, co do mojej dyspozycji. I nie zapomnij świętować swoich postępów po drodze. Będę o tym pamiętać. Ważne jest, aby zachować motywację. Dokładnie. Masz to. Po prostu rób to krok po kroku. Dzięki za radę. Teraz czuję się pewniej. Lekcja 29. Wytyczne dotyczące darowizn. Czy zazwyczaj przyjmują delikatnie używane ubrania w centrum darowizn? Tak, robią. Zawsze szukają przedmiotów w dobrym stanie. To świetnie.
Czy jest coś, czego nie akceptują? Zwykle nie biorą uszkodzonych lub mocno zużytych przedmiotów. Najlepiej sprawdzić ich wytyczne. Upewnię się, że wszystko jest czyste i w dobrej formie przed przekazaniem darowizny. To przemyślane z Twojej strony. Docenią to. Mam też książki i artykuły gospodarstwa domowego. Czy oni je biorą? Tak, robią. Tylko upewnij się, że są też w dobrym stanie. Idealny. Zorganizuję wszystko i oddam w ten weekend. Lekcja 30. Plany obiadowe. W porządku. Myślę, że pójdę na sałatkę z kurczaka. To brzmi pysznie. Znajdźmy kawiarnię i weźmy stolik. Jest ładne miejsce tuż za rogiem. Mają świetne recenzje. Idealny. Jestem w nastroju na coś lekkiego i świeżego. Ja też. To był pracowity dzień, więc dobry posiłek trafi na miejsce. Zgodziłem się. Zróbmy to relaksującą przerwę, zanim wrócimy do pracy. Brzmi jak plan. Tym razem cię leczę. To takie miłe z Twojej strony. Wezmę następną. Umowa. Udajmy się i cieszmy się naszym lunchem. Lekcja 31. Kambodżańskie przysmaki. Czy kiedykolwiek próbowałeś kuchni kambodżańskiej? Słyszałem, że ich curry z makfish jest absolutnie pyszne. Tak, mam. Curry z makfish jest bogate i aromatyczne, z doskonałą mieszanką przypraw i mleka kokosowego. To brzmi niesamowicie. A co z blokadą bochenkową? Słyszałem, że to kolejne tradycyjne danie, które warto spróbować. Och, blokada bochenka jest niesamowita. To rodzaj sałatki zrobionej z kwiatów bananów, ziół i pikantnego dressingu. Uwielbiam to, jak kambodżańskie jedzenie łączy świeże składniki z odważnymi smakami. Czy wiesz, jak przygotowują curry z makfish? Zwykle jest wytwarzany z ryb słodkowodnych, kurkumy, trawy cytrynowej i kroeng, który jest tradycyjną kambodżańską pastą przyprawową. To brzmi tak wyjątkowo. Chciałbym kiedyś odwiedzić Kambodżę, aby spróbować tych potraw w ich autentycznym otoczeniu. Powinieneś. Uliczne jedzenie jest tam również fantastyczne, a miejscowi są tak gościnni. Na pewno dodam go do mojej listy podróży. Może nawet weźmiemy udział w lekcjach gotowania, aby nauczyć się robić te potrawy. Lekcja 32. Plany gotowania. Czy powinniśmy zacząć gotować razem? Myślę, że byłby to fajny sposób na spędzenie czasu. To brzmi jak świetny pomysł. Co powiesz na ten piątkowy wieczór? Możemy spróbować zrobić coś nowego. Idealne. Czy masz na myśli jakieś przepisy? Czy powinniśmy szukać czegoś w internecie? Chciałem spróbować zrobić domowy makaron. To trochę trudne, ale całkowicie tego warte. Domowy makaron brzmi pysznie. Możemy połączyć go z prostym sosem pomidorowym i chlebem czosnkowym. Tak, a może świeża sałatka z boku. Przyniosę składniki, jeśli zajmiesz się urządzeniem kuchni. Umowa. Upewnię się, że wszystko będzie gotowe do piątku. To będzie zabawna przygoda z gotowaniem. Nie mogę się doczekać tego. Wspólne gotowanie jest zawsze przyjemniejsze niż robienie tego w pojedynkę. Zgodziłem się. Dodatkowo na koniec będziemy mieli pyszny posiłek.